Wytłumaczymy sobie ciekawe zagadnienie, czyli mediana. Jest to najzwyklej w świecie środkowa wartość w uporządkowanym, podkreślam, szeregu danych. Czyli jeżeli mielibyśmy najprostszy możliwy przykład, na przykład 1, 2, 3, to naszą medianą byłoby 2, gdyż jest po środku. Tak? Gdyby był to nieco bardziej skomplikowany przykład typu 1, 2, 3, 4, to jeżeli się przyjrzycie, to on różni się tym, że ma parzystą ilość elementów i tak jakby nie ma środkowej wartości, bo pomiędzy dwójką a trójką jakby nic nie stoi. Zatem, aby obliczyć medianę w przypadku parzystej ilości elementów, należy wziąć dwie środkowe liczby i je ze sobą dodać i podzielić na 2, czyli wyciągnąć tak zwaną średnią arytmetyczną z tych dwóch środkowych liczb. 2 plus 3 na 2 to jest 5 na 2, czyli 2,5. Czyli medianą takiego zestawu danych jest 2,5. Oczywiście możemy sobie troszkę utrudnić takie zadanie, bo to mogłoby być tak, że to byłoby 1, 1, 30 i 31. Warto zauważyć, że tutaj pomimo, że te liczby tak dziwnie się układają, to po pierwsze są po kolei, co jest ok. No i po drugie znów jest parzysta ilość elementów, więc medianę liczymy w ten sposób. Zaraz będę miał dla Was zadanie, które po prostu zróbcie sobie pauzę w filmiku, spróbujcie sami wykonać i potem porównajcie z tym, co powiem za moment. Dajmy na to, że będziemy mieć takie dane. 1, 2, 3, znowu 1. Niech to będą oceny z jakiegoś trudnego sprawdzianu. 3, 4, 5, 1 znowu 3, może 2 i wystarczy. Po pierwsze, trzeba podliczyć ilość elementów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Super. Jest 11 elementów, czyli ta pierwsza metoda. Po prostu musimy znaleźć środkowy element. I jak tak patrzę, to środkowym elementem na ten moment jest 3. Prawdopodobnie część z Was właśnie wskazała trójkę. Z tym, że zwróćcie uwagę, że już prawdopodobnie w trakcie całego filmiku ze 2 albo 3 razy wspomniałem o tym, że to mają być uporządkowane liczby, uporządkowane elementy, czyli po kolei. Tutaj one nie są po kolei, gdyż jedynka jest tutaj, tu i nawet przy końcu. Te jedynki powinny być na samym początku, gdyż są najmniejsze w tym szeregu. Więc zacznijmy porządkowanie. Możecie sobie robić w taki sposób, że będziecie skreślać te liczby, które już napisaliście. Jak ich jest więcej, jest to całkiem niezły pomysł. Tutaj są dwie jedynki, czyli dopiszę jeszcze dwie jedynki. Tu znajduję kolejną jedynkę, więc skreślam. Następne są dwójki. Tu jedna dwójka, tu druga. Skreślam. 2 trójki, są też dwie. Sorki, tu jest jeszcze jedna trójka. I czwórka, piątka na koniec. OK. I teraz porównajcie ten wynik, który dostaliście przed momentem, czyli chyba trójka. A w ogóle, czy ja mam nadal 11 liczb? 5, tak. Porównajcie ten wynik, który przed chwilą uzyskaliście, czyli to była chyba trójka, z tym wynikiem, który teraz się wyklarował. Jest to dwójka. Medianą tego konkretnego zestawu jest dwójka, czyli to, co bym chciał podkreślić tutaj, to przede wszystkim to, że trzeba zawsze porządkować swoje liczby i dopiero wtedy ta środkowa wartość sama się ukazuje, gdy już mamy jakąś ilość. Druga sprawa, mamy dwa sposoby na podliczanie tej mediany, czyli gdy jest ich nieparzysta ilość, to po prostu jest środkowa wartość, bardzo łatwe, a w przypadku, gdy jest ich parzysta ilość, to musimy zrobić średnią arytmetyczną dwóch sąsiednich środkowych wyrazów, tak jak po prawej stronie tego przykładu. Wyobrażam sobie jeszcze zadanie, w którym moglibyśmy mieć
dane w formie słupka. Dobra, nieważne. Niech to będzie w ten sposób i no muszę zrobić podziałkę, tylko tutaj mam kropeczki takie fajne i udało mi się w miarę po tych kropeczkach pojechać, więc podziałkę zrobię po kropeczkach. Niech to będzie ilość uczniów standardowo z jakimiś tam ocenami, czyli możemy sobie zrobić kilka słupków. Tutaj jest słupek na 2 wysokość, tutaj słupek na 4, tutaj słupek na 3, tutaj słupek na tyle, tutaj znowu 3 i znowu 4. I niech to będą oceny 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak widzicie, tych ocen jest całkiem sporo. A tutaj każda kreseczka to 1. Czyli możemy sobie na naszym rysunku wprowadzić informacje, podliczyć jakby wysokości słupków i będziemy wiedzieć, ile jest konkretnych uczniów. Czyli z jedynkami jest 2 uczniów, z dwójkami jest ich 4, z trójkami 3, z czwórkami 4, 5, 6, 7, 8, ale mi poszło daleko, 8, z piątką jest znów 3 i z szóstką jest 4. No i teraz zaczynają się schody. Zwróćcie uwagę, ile mamy informacji. Jeżeli byśmy chcieli je standardowo napisać w sznureczku, co jeżeli nie zrozumiecie tego, co teraz mówię, bardzo polecam, żeby właśnie je w ten sposób wypisać i znaleźć środkową wartość, to można to potraktować w trochę inny sposób. Wyobraźmy sobie, że w tym momencie już mamy ten ciąg i musimy sobie wyobrażać ilości w tym ciągu. Zatem szukamy tej środkowej wartości. W ogóle podliczmy, czy mamy parzystą, czy nieparzystą ilość elementów. Czyli mamy 7, 8, czyli 15, a tutaj jest 9, 24. Czyli interesują nas dwa sąsiednie środkowe wyrazy. Czyli ja to ogarniam w ten sposób, że szukam 12 od lewej i 12 od prawej. Jak będę miał te dwa, to po prostu je dodaję. Czyli de facto muszę znaleźć coś w okolicy 12. Jak się przyjrzymy, to tak. Po prawej stronie, albo może jednak zacznijmy od lewej strony. Po lewej stronie mamy 7, 9, więc jeżeli jesteśmy na 9 elemencie i przesuniemy się raz, 2, 3, to będziemy na 10, 11, na 12. Więc warto zauważyć, że 12 elementem jest czwórka. Jak to wygląda? Tu jest 9 elementów, ileś ich jest, tutaj ileś i zaczynają się czwórki. Czwórka jest 10 elementem, kolejna czwórka, robię to oczywiście w wyobraźni, tak nie muszę pisać. Czwórka kolejna jest 11 elementem, czwórka kolejna jest 12, voilà, nasza 12 i kolejnym jest czwórka, tak? Jeszcze poza tymi 4 czwórkami, które napisałem, są kolejne 4, ale oczywiście ja staram się robić to w głowie, żeby nie rysować, nie pisać dodatkowych rzeczy. Więc już na ten moment widzę, że 12 elementem od lewej jest czwórka, 12 elementem od prawej jest też czwórka, albo od lewej 12 jest czwórka, 13 czwórka, czyli 12 plus 13 element jak dodamy to jest 8 na 2 to 4. Czyli jakbyśmy liczyli medianę tutaj, to byśmy dodali te dwie czwórki, podzielili na 2 i wyszłoby nam 4. Mam nadzieję, że ten sposób, ten przykład jest dla Was klarowny. Zachęcam do przestudiowania go, zastanowienia się nad nim, co to oznacza, co za sobą pociąga. Warto w ten sposób myśleć, bo oszczędza to dużo czasu. Natomiast jeżeli jest to niezrozumiałe i z jakichś przyczyn Wam nie wchodzi, nie przejmujcie się tym. Najzwyklej w świecie piszecie wszystkie cyferki po kolei. No jest ich tutaj, nie pamiętam ile liczyliśmy przed chwilą, chyba 24, tak, 24. No i piszecie 24 cyfry po kolei od jedynek do szóstek i znajdujecie środkowe wartości. Pamiętajcie też o tym, że mamy dwie możliwości. Mogą być albo parzysta ilość i wtedy średnia, albo nieparzysta i wtedy środkowa. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajki, suby, no i zachęcam do wspierania kanału.